uważam, że są dwie rzeczy, które w życiu dobrze robię, więc albo mam robić jedno, albo drugie. Sprzedawać, czy doradzać, w ogóle pracować z ludźmi, taki ten handel. A gdybym nie był handlowcem, pewnie bym był kucharzem. Jeden szef, i to bardzo dobry szef, mnie tego nauczył, że jak zakładasz koszulę, to zmieniasz swoje nastawienie do pracy. I u mnie się to przyjęło. Z kolegą, który mi pomagał rekrutować, stwierdziliśmy, że zatrudniemy atrakcyjne osoby. To przyniosło zysk. Czyli same ładne kobiety? Jedną ładną kobietę, jednego, jako facet mogę tak powiedzieć, przystojnego, typowo włoskiego faceta. No to jest normalny proces, że zawyża się cenę produktu No maksymalnie do góry, żeby ją wywindować, bo ona nabiera wartości, tak? Zdaniem, Mogę tak? powiedzieć coś kontrowersyjnego, No. może to być źle odebrane, ale pewność siebie też trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć przed lustrem. Najlepszy mówca polityczny, który na szczęście już nie żyje, to był Adolf Hitler, ale on całe życie ćwiczył przed lustrem. Cześć widzowie, witamy Was serdecznie. Jest ze mną dzisiaj Bartosz Zubel, handlowiec z ponad 8-letnim doświadczeniem. Dzisiaj opowie nam trochę więcej o zawodzie handlowca, czy też sprzedawcy, który jest różnie postrzegany w Polsce i może odczarujesz dzisiaj ten zawód. Jeśli mi się uda, to jak najbardziej. Witam wszystkich. Chciałem Cię zapytać, czemu w ogóle taki zawód? No bo dzieci zwykle chcą być albo policjantem, strażakiem. Tak rzadko słyszałem, żeby dziecko powiedziało, ja będę handlowcem w przyszłości. Wiesz co, może dlatego, że zacznijmy od takiej właśnie tego dzieciństwa mojego. Dlaczego ten zawód? Bo zawsze dużo też gadałem i przerywałem na lekcjach i poszedłem nawet do szkoły, do technikum na zawód elektryka i nauczyciel mi powiedział, że ja się do tego nie nadaję, że ja muszę gadać. No i miał z tym rację, bo ja mówię, że zawód handlowca, który nie jest po części zawodem, jest troszkę równoznaczny z zawodem elektryka. To są ludzie, którzy mało rzeczy manualnych potrafią, tak zwane dwie lewe ręce. I elektryk też ma dwie lewe ręce? Chyba Nie wiem jak elektryk, ale ja tym elektrykiem nie jestem. Jestem handlowcem, więc tutaj osoby, które dużo mówią i też muszą znaleźć coś innego. Mało umiejętności manualnych, ale dużo potrafią słowem, nie? Aha. A kim jest handlowiec? To jest upierdliwy, dzwoniący, sprzedający garnki, manipulator. A to zależy z czego, czym się handluje. No manipulator po części tak, po części nie. Bo to jest handlowiec, do którego sami przychodzą ludzie, chcą coś kupić, tak? I wtedy tak naprawdę masz czyste sumienie, możesz sprzedawać bez problemu. Mało co musisz manipulować, ale jest też handlowiec, który powiedzmy dzwoni z tymi garkami, wchodzi na siłę i potrafi tam zmanipulować do zakupu garków za 10 tysięcy, tak? Więc to kwestia różnie. Są różni handlowcy i ta branża też jest taka bardzo szeroka, bo i wszystko można sprzedawać, tak? Więc to jest bardzo szeroki zakres i też jest bardzo dużo handlowców, tak? To jest często też praca dla niektórych młodych osób, też dużo zaczyna, ale w niektórych dziedzinach, jeśli już jesteś długo na rynku i sprzedajesz powiedzmy dobre rzeczy, nic takiego gorszącego względem tam spostrzeżenia o klientów czy osób trzecich, no to budujesz też pewne grono odbiorców na zasadzie, że stałych klientów, budujesz zaufanie normalną pracą tak naprawdę, no i możesz takie życie wieść przez kilka lat. Przykładowo tam sprzedawca samochodów czy sprzedawca mieszkań na tej zasadzie, no, że no, to nie jest nic złego sprzedaż mieszkania ani samochodów. Bo Chyba, że sprzedajesz zepsuty samochód albo mieszkanie z wadami. Tak, no to mówimy na przykład sprzedaży samochodów bardziej używanych, że też musisz sprawdzać, jaki ten samochód ma jakie wady i kwestia informowania, tak? Czy jak zrobić, żeby przyszli do Ciebie? Teraz mamy jakiegoś przedsiębiorcę czy handlowca i on by chciał, żeby do niego przychodzili, bo on tak sprzedać nie za bardzo właśnie, boi się i co zrobić, żeby tak przyszli i żeby na gotowe. Klient już chciał od Ciebie kupić. Znaczy to nie ma tak na gotowe. Żeby przyjść na gotowe, no to trzeba otworzyć Biedronkę, tak?
No wiedziałem, że coś takiego powiesz, ale dobra. No Niech tak, będzie. no żeby przyjść na gotowe, no to trzeba otworzyć Biedronkę, wtedy nie potrzebujesz handlowca, tylko kasjerkę, tak? No. A teraz już nawet nie potrzebujesz kasjerki, bo są kasy automatyczne, bezobsługowe, tak? A jak jesteśmy przy tej sprzedaży garnków, nie? Albo kredytów, no to co ty o tym myślisz? Czy ty miałeś przygodę na przykład ze Znaczy, sprzedażą takich... Garków miałem małą przygodę. Z początku miałem przygodę z odkurzaczami w pewnej firmie. No to na shortsa będzie idealnie wyląduje. Tak, tak, jak najbardziej. Sprzedawałem odkurzacze, to była moja pierwsza praca. Powiem tak, sam łyknąłem to, o czym mi ten produkt, bo jak poszedłem, w ogóle dla mnie to było bardzo dziwne. Poszedłem na rozmowę o pracę i oni nam zrobili prezentację tego. Podstawili na umowy, tu będziecie sprzedawać, możecie założyć działalność, tu macie umowę o dzieło. Ale przedstawili nam to w sposób, że odkurzacz, który miał być urządzeniem medycznym, w ogóle jest super, bo czyści płuca, zawiera srebro, które Ale ten oczyszcza, odkurzacz w jaki sposób on czyścił płuca? że filtrował powietrze, bo to było urządzenie medyczne, bo to nie tylko odkurzało, ale i służyło jako filtr powietrza. No, funkcji miało teraz, już nie pamiętam, bo to była pierwsza praca. Ile kosztował taki odkurzacz? Wiesz co, wchodziło się do klienta, zawsze się informowało wtedy, no to było około, nie wiem, 8 lat temu. Startowa cena chyba była 14 000, schodziło się maksymalnie do 6-7, coś takiego. Aha, Wtedy, no 8 lat temu, no teraz to już są troszkę inne kwoty, nie? czyli połowę ceny teoretycznie jakiejś tam trochę wygórowanej, ale tak. Tak, znaczy chodziło o to, żeby, no to jest normalny proces, że zawyża się cenę produktu No maksymalnie do góry, żeby ją wywindować, bo ona nabiera wartości, tak? Jakbyś chciał cokolwiek sprzedać, jeśli wszystkie produkty są uznawane za premium, luksusowe czy dobre, jeśli się obniży cenę, wszyscy chcą go kupić, tak? Jakbyś mógł kupić Rolexa wartego, nie wiem, 200 000 za 50 000, no kurde, no byś kupił. No. Więc to też troszkę na tej zasadzie działało. Ja tą przygodę zakończyłem ze względu na to, że trafiłem od domów do domów, bo to była cała procedura. Czyli ja wszedłem na umówione spotkanie, do tego było zatrudnione osobne call center. Call center umawiało takie spotkanie i to w ogóle cała szopka była, bo było im pracownicy z call center nigdy nie mówili, że przyjedzie pracownik. Że przyjedzie mój brat, mój mąż do pani. Aha. Ja miałem swoją tą współpracownicę, miałem 60-paroletnią panią na emeryturze, która po prostu dorabiała na tym call center i ja jako 18-letni chłopak jechałem, a ona zawsze mówiła, że będzie mój mąż. Więc po głosie już zawsze można zrozumieć, że no ciężko, żeby to był mąż. No ale jechało się na takie spotkanie, prezentowało się, no kilka tak kwestii tam, wiadomo, no cała choreografia, wszystko na emocjach, na takim, ważne, żeby było dużo ludzi w domu, żeby to po prostu oddziaływało, dzieci i tak dalej. Też w stronę tych chorób się szło, czyli takie oddziaływanie na psychice, nie? Czyli jak nie kupisz odkurzacza, a masz astmę, no to jeśli ktoś kupił, no to brało się kontakty dalej, jeśli nie kupił, też się brało kontakty na miarę. Przekupywało się to na zasadzie, że proszę, pani nic nie kupuje, nie ma problemu, dla pani tutaj proszę, tam była jakaś lampa albo garnek, jeden garnek, jak pani poleci 20 osób i ktoś, umówimy tam spotkania, pani otrzymuje ten garnek za darmo, nie? Ten jeden garnek, bo to nie było ten. No i procedura szła dalej, nie? Nigdy nie rozumiałem troszkę o co chodzi z tymi garnkami. Ogólnie mi się to nigdy nie podobało. Uważałem takie, że kurczę jakoś, no nie wiem, ja mam takie zdanie, że tak ja bym nie mógł sprzedać garnków na przykład jakimś starszym ludziom, którzy wierzą, że te garnki są dla nich jakimś tam zbawieniem i powiedzmy oni za to przepłacą. Wiadomo, to jest kwestia indywidualna i jeśli ktoś w tym momencie chciał to kupić, to jest to dla mnie argument, że on to wtedy kupił i jakby nikt go nie przymusił z klamką przy głowie do tego. Tak. Ale z drugiej strony, mając takie narzędzia manipulacji, takie tego wpływu, w które na przykład jest wyposażony handlowiec, no to on może tego używać albo w dobrym, albo w złym celu, nie? Znaczy też tak uważam. Osobiście teraz nigdy bym nie poszedł. Wtedy, no wiadomo, byłem młody, zaproponowali też duże pieniądze, No tak. dużą prowizję.
No ale teraz sobie nie wyobrażam, żeby komuś sprzedał garnek, czy odkurzacz, czy pościel, poduszkę, która uratuje twój kręgosłup. To już jest właśnie, uważam, że to jest tak, kwestia... Dokładnie. Dużo osób młodych się może na to złapać, ale uważam, że jeśli jest handlowiec, który ma, nie wiem, powyżej już taką ścieżkę kariery wyrobioną, czy jest to świadoma dorosła osoba, która sprzedaje taki garnek, czy odkurzacz, poduszkę, materac, cokolwiek, no to już to jest kwestia sumienia i coś z tą osobą nie do końca jest nie tak, bo można zarobić na innych rzeczach. Wiadomo, No możesz tak. zarobić na początku dużo, no ale już No tak, bo coś wiesz, nie gra. tutaj wiadomo, jako młoda osoba zaczynasz dopiero pracę, to tak jakby, wiesz, nie można tutaj winić, ale tu fakt faktem taki doświadczony handlowiec może wybrać sobie jakąś inną drogę. Dużo lepszą drogę, tak. Na pewno, zwłaszcza, że ma narzędzia ku temu. A jest takie popularne powiedzenie: sprzedaj mi długopis. Jesteś No jego Jezu, fanem? najgorsze. Nie, to jest najgorsze. No i na przykład jak ja bym Ci teraz powiedział, żebyś mi sprzedał W długopis. ogóle bym do tego nie podszedł. Nie Bo podchodzi. długopis nie jest na, jak ktoś chce kupić długopis, to po prostu idzie, kupuje długopis. To nie jest wartość tego. Oczywiście, jeśli rozmawiamy teraz na luźne, bym Ci mógł powiedzieć, że długopis jest taki super ekstra, no ale to jest tylko jakaś tam, wiesz, Dla dziwna żartu. szopka. No tak. Znaczy, to jest, może zacząć warto od tego w ogóle, czy ja będę potrzebował tego długopisu, Tak. albo ja tą potrzebę mam, albo ją trzeba odkryć, albo... No Tak. bo jeżeli ktoś nie ma potrzeby aktualnie tego długopisu, no to mu go nie sprzedasz. Więc ja zawsze się śmiałem z takiego... No, mogę dać Ci kartkę, powiedzieć, podpisz się wiesz co, z racji tego, że ja tu jestem, to masz tu kartkę, podpisz mi się pod To nią, dam Ci 100 zł. podpisz mi się pod nią, potwierdź tylko, bo wiesz co, No. mam podróż służbową, musisz mi się tu podpisać, muszę rozliczyć. No i Ty nie masz długopisu i wtedy ja bym Ci mógł powiedzieć, no to dawaj 100 za ten długopis. No ale to tak nie wygląda, nie? No nie. No to jest, strasznie, wiesz, Pamiętam, dziwne. kiedyś byłem na takiej rozmowie o pracę dawno temu i w zainteresowaniach miałem NLP. Pewnie wiesz, co to jest NLP. Mm, Neurolingwistyczne programowanie. Aha, No, czyli takie tak. powiedzmy właśnie narzędzia Dobra, wpływu. już No i, wiem, no. I właśnie ci panowie, którzy tam siedzieli, powiedzieli: no, bo tutaj jest NLP, to nas zaciekawiło, to może zastosuj jakąś sztuczkę na nas. Mówię, ja Wiesz co, miałem mówię, goście rozmowę. HR chyba mieli ten kurs tygodniowy HR-u, nie? Tak. Ja miałem rozmowę o pracę, gdzie na sprzedawcę samochodów, gdzie dzwonisz do klientki, która chce kupić samochód, ale ona teraz nie może rozmawiać, bo jedzie z dziećmi. Jedzie z dziećmi z przedszkola, około 6 minut na drogę do domu, taką stękę miałem przedstawić i Ty jej przez ten czas masz sprzedać samochód, ona chce kupić samochód, ale nie ten, który Ty chcesz jej sprzedać, nie? Po pierwsze, jak chcę sprzedać komuś samochód, jest to przy osobach indywidualnych, nie firmach. Ja teraz głównie handluję z firmami. Przy osobach indywidualnych no to jest zakup życia, tak? Czy dla nich większości, czy to jest jakaś No tak. procedura. No nie da się iść w tą stronę, żeby próbować sprzedać komuś samochód przez telefon w 6 minut na zasadzie chcę kupić to i jeszcze w dodatku takie... W momencie, jakbym miał taką sytuację, powiedzmy, że ta sytuacja jest 1 do 1 z życia z moją pracą, czyli w tym momencie dzwonię do klientki i ona mi mówi, bo ja jadę z dziećmi, wracam z przedszkola, to ja wtedy nie mówię o samochodzie, tylko wtedy mówię, a kiedy ma Pani wolną chwilę, że możemy usiąść spokojnie przez telefon czy fizycznie, możemy się spotkać czy umówić na telefon, żebyśmy normalnie porozmawiali, bo to też jest znacząca różnica. No pewnie. No bo nie w tą Logiczne, stronę. no nie? Tak. Jak można myśleć, Nie że dostałem tej pracy. sprzedaż, wiesz, Nie tak? dostałem tej pracy, bo powiedziałem to, co powiedziałem teraz Tobie, że dla mnie to jest w ogóle nie to podejście. Nie dostałem. No, tam ci trenerzy sprzedaży z tygodniowym kursem jakoś lepiej wiedzieli. Może oni po prostu myśleli, że zmuszą kogoś, kto się spieszy, nie wie, co się dzieje, nawet która jest godzina, do decyzji o wydaniu 200 000 złotych. Czy... No, Dobry pomysł, ale myślę, że nie tym razem. A właśnie jest ten narastający trend coachingu, tak. trenerów biznesu, Tak. sprzedaży. Jest dużo takich, nie? Mhm. Bo my swego czasu do firmy szukaliśmy, teraz już nie pamiętam, czy szukaliśmy trenera biznesu, czy szukaliśmy jakiegoś handlowca, nie pamiętam. W każdym razie
Dziwne były te rozmowy często i właśnie zauważyłem, że ci trenerzy biznesu, sprzedaży, oni sami nie mają żadnych wyników, którymi nawet się mogą pochwalić. A jeden najlepszy był taki, który się z nami umówił i powiedział, wiecie co panowie, po 5 minutach, ja mam inne spotkanie, na które się umówiłem, ja na nie teraz pójdę i przyjdę za godzinę. Ja mówię, pan jest niepoważny, czy sobie robi z nas jaja? Mówię, pan się ze mną umówił już tydzień temu na dzisiaj, na tą godzinę i pan teraz mówi, że się umówił na inne spotkanie. No mówię, on chce szkolić kogoś ze sprzedaży, on się nie umie właśnie umówić nawet w ogóle. handlowiec musi być w terminie zawsze, nie może się spóźniać, uważam. Jeśli ma spóźnić, to musi poinformować, musi być słowny i dotrzymywać słowa, bo to jest taka zasada oczywiście. handlowca. A co do trenerów, coachów, w swojej ścieżce spotkałem z 10. Muszę przyznać 2. Było naprawdę fachowcami na wysokim poziomie 2. Możesz polecić? Z całego serca mogę polecić. I co to za ludzie w ogóle? Czy Znaczy, nie możesz? jeden jest z branży ubezpieczeń i kredytów, druga osoba jest z branży motoryzacyjnej. To są osoby, które same nadal to robią. Czyli nadal handlują, nadal sprzedają, nadal mają kontakt z klientami. To nie doradzają klientom, czy jak brać to pod uwagę. Bo To jest podstawa, no. Tak, handlowiec to nie jest tak naprawdę handlowiec, bo sprzedawca jest źle odbierany, ale dużo sprzedawców nie uważa się też za sprzedawców, to są często doradcy. Bo tak naprawdę idziesz kupić samochód, mieszkanie, czy nawet ubezpieczenie do samochodu, to wiadomo, dana osoba przedstawia Ci produkty. Jakie masz, zachęca Cię do kupna dalszego, ale tak naprawdę często jest tak, że musi doradzić Ci całą ścieżkę zakupu. Bo jakbym ja poszedł pierwszy raz kupić samochód nowy, dostałbym fakturę, to ma Pan fakturę i nic Ci nie powie dalej, to nie wiesz tak naprawdę co zrobić, nie? Często jest tak, że w branży motoryzacyjnej handlowiec może być nawet Twoim lekkim doradcą podatkowym. Już mówię tak, wiesz, wiadomo, teraz trzeba mieć odpowiednie, na doradcę trzeba być wpisanym, że się jest doradcą, że się Wiadomo, komuś że polega. trzeba zapłacić Tak. rządowi za to, żeby ci przyklepał. Ale często jakiś jest tak, ten, że nie? mu tłumaczy się, dlaczego dana forma zakupu jest korzystniejsza, ze względu na to, że jak odliczamy podatki, nie? No bo teraz nowy ład, który wszedł tam 2 lata temu czy 3, on troszkę zmienił branżę akurat finansową, jeśli chodzi o motoryzację. I kwestia jest taka, że księgowe, które są w tych firmach, one nadal są księgowymi, które żyją 20 lat wstecz. Troszkę się zmieniło i teraz trzeba dobrego doradcę, żeby w ogóle przebił tą księgową wiedzą, żeby doszedł do tego szefa i mu wytłumaczył, dlaczego to jest korzystniejsze. Bo zdarzyło się tak, że dostawałem telefony zwrotne, że miał Pan rację, nie? No, trzeba, widzisz, weryfikować. A w jaki sposób ty pozyskujesz klientów? Co jest najważniejsze w tym? No bo mogą nas oglądać przedsiębiorcy, czy właśnie, handlowcy, Tak. handlowcy są działem, gdzie po prostu albo dostają lidy, albo mają Tak. jakieś listy, albo door to door, albo jakieś inne techniki, więc oni jakby z pozyskaniem klienta tam jest ktoś, kto im powie, masz tu Jasiu i tak masz No pozyskiwać. ja mam troszkę inną kwestię, to też może powiem, czym No, się tak bardziej ty zajmuję. możesz powiedzieć a ja na przykład ktoś jest przedsiębiorcą, chciałby właśnie. Znaczy, dużo zależy od produktu, jaki mamy, tak? Więc jest pewne grono zainteresowań, w które chcemy uderzyć i tam trzeba po prostu uderzać. Najlepiej telefonicznie skontaktować się z konkretnym odbiorcą, czyli trzeba tak jakby samemu się tworzy lidy. Czyli nie dostajesz tych lidów, samemu musisz je stworzyć. Zaczynasz od zimnych, takich lodowatych, idziesz na te ciepłe, gorące i jakieś tam jeszcze wyżej i musisz sam podzielić. I to nie jest łatwy proces, bo to wszystko zależy od produktu, jaki mamy. No bo wiesz, możemy rzucać, nie wiem, najłatwiej by mi powiedzieć na przykładzie, co ja robię na samochodach, ale chciałbyś może inny przykład, tak? Może być u Ciebie. Czyli u mnie na zasadzie jak pozyskuję klientów. Ja sprzedaję samochody dla firm, więc widzę oklejone samochody, cykam sobie im zdjęcia, tak przysłowiowo, i później szukam kontaktu do fleet managerów, do właścicielów tych firm, żeby umówić się z nimi na spotkanie i zachęcić ich do zakupu.
Tak naprawdę na początku nawet nie, tylko ja się umawiam nie na zachęty do zakupu, czy nie na przedstawienie oferty. Nigdy się nie przedstawiam na ofertę. Ja jadę z propozycją marki, którą reprezentuję, która pozwoli ograniczyć koszty w firmie w polityce flotowej, czyli w obniżeniu kosztów prowadzenia samochodu. Czyli u mnie jest też, nie robię tego na zasadzie, że jadę, dzień dobry Bartosz Zubel, reprezentuję markę X, czy z Panem tak, to ja będę u Pana za 2 dni o 13 i sprzedam Panu samochód. No tak to nie wygląda. Albo przyjadę do Pana z samochodem, Pan sobie obejrzy. Jego to nie interesuje. Jak mi ktoś dzwonił, że przyjedzie mi pokazać samochód, czy przyjdę na spotkanie z odkurzaczem, no to jest upierdliwe. To jest takie, no to doświadczonego handlowca to nie godzi. No. Okej. A fakty i mity na temat pracy handlowca? W ogóle na temat handlowca? Fakty i mity. Mity, że handlowiec strasznie dużo zarabia. Nie zarabia źle, na pewno, jeśli jest dobrym handlowcą. Tak, nie zarabia źle, ale to jest też bardzo szeroki zakres, tak? Zależy od produktu i tak dalej. To są, znaczy nie mówię o sobie bezpośrednio, może tak może wybrzmieć, że ja jakoś specjalnie źle zarabiam, ale są tak, że często jest tak, że przychodzi klient, mówi, ja u Pana to wezmę, rabat taki, Pan i tak na tym kasiorkę zbije taką, że no nie do końca tak to wygląda. No. Okej. No, że nie ma aż tak gigantycznych prowizji. Teraz rynek No. w każdej gamie produktów jest tak szeroki, że trzeba raczej sprzedać dużo, ale żeby pozyskać ten duży zarobek do kieszeni. Albo produkty premium, no, Albo na produkty przykład premium, tak. garnki, Tak, na przykład albo garnki. koce, albo Tak, poduszki to- leczące. Tak. A znasz Jeszcze- osoby ze środowiska sprzedaży, na przykład Szymon Negacz, Nie, Karol Froń, nie, Marcin Osman? nie. W ogóle nie znasz tych ludzi? Nie, no bo ja sprzedaję, ja nie Czyli mam czasu patrzeć czyli na ty się inne nie osoby. szkolisz już ze Nie, sprzedaży nie szkolę za się. wiele? Ja co do szkolenia z handlowców, bo też często jest takie przyjęte, że handlowiec, jak ktoś zaczyna ścieżkę, to kupi 40 książek od 48 coachów i zaczyna czytać te rzeczy. Ja na przykład uważam, że powinno się przeczytać 2-3 książki, bo w tych książkach pisze to samo. Jak przeczyta dwie i trzecią, to zobaczy, że w większości tych książek pisze to samo, ale w handlu, ale uważam jak w każdym zawodzie, najważniejsza jest praktyka. No tak. Nie da się wyjść do klienta czytając książkę. Nie wyjdziesz do klienta nigdy czytając książkę. Bo jak czytasz książkę w domu, no to nie jesteś w stanie wyjść do klienta. Tak samo jak ja nie jestem spawaczem, ale czytałbym przez godzinę jak spawać i później bym dostał tą spawarkę, to nadal bym nie wiedział, co mam robić. Najpierw mi chciał ktoś pokazać, taka jest najlepsza metoda i w praktyce i później mógłbym być najlepszym spawaczem. No tak. No A jak oceniasz poziom handlowców w Polsce względem świata, albo te, z którymi się spotkałeś? Czy względem świata ciężko mi ocenić. Bo Okej, a tak ogólnie jakby poziom... No i to też jest bardzo, bardzo szerokie, ale uważam, że jest dobry. Troszkę się odchodzi od tego bardzo europejskiego trybu na zasadzie nawet w takim Rossmanie, że podchodzi się i tam 10 razy co pomóc, tylko bardziej jak widzi ktoś, że ktoś potrzebuje pomocy, to się bardziej wtedy podchodzi. Czy na tej zasadzie, czyli nie ma już takiego bardzo wchodzenia w tyłek i uważam, że jest to coraz lepsze. No ale też trzeba iść do przodu. No, dużo handlowców, ten rynek się bardzo zmienia i wydaje mi się, że jak w każdej branży, czy to by było nawet jakieś tam, nie wiem, IT, czy właśnie handel, troszkę trzeba iść za czasem i troszkę zmieniać tą formę sprzedaży. To się nie tyczy takich bardzo handlowców z takim długim doświadczeniem, no bo oni już mają grono swoich odbiorców, jeśli są w danej dziedzinie już długo. Bo handlowcy często skaczą, nie? Trochę zrobię tu, trochę zrobię tu, trochę zrobię tu. To jest fajne, ale od pewnego momentu, jak już tam przychodzi pewien wiek, no to fajnie by było, żeby sobie już znaleźć tą dobrą firmę, w której wiemy, że możemy dużo zarobić i już trzymać się jak najdłużej, wtedy będzie mieć po latach naprawdę duży zysk, tak? A uważasz, że atrakcyjność jest ważna w tym zawodzie? Jak najbardziej. Taka wizualna i tak Tak. dalej? Znaczy atrakcyjność. Tak, ale nie postrzegałbym samej atrakcyjności jako coś, Wygląd? jako sam wygląd.
bo tu bym raczej poszedł w stronę też pewności siebie, postawy, czyli no samej podania ręki, jak ja to mówię, żeby nie podawać ciepłej kluchy, Śledzia. śledzia, tak zwanego. to jest najgorsze, co może być. I tu, wyjść do klienta, być otwartym, atrakcyjność pomaga, bardzo pomaga, bo spotkałem się w pewnej firmie, sam rekrutowałem i mówię, troszkę zmienimy ten i z kolegą, który mi pomagał rekrutować, stwierdziliśmy, że zatrudnimy atrakcyjne osoby. To przyniosło zysk. Czyli same ładne kobiety? Jedną ładną kobietę, jednego, jako facet mogę tak powiedzieć, przystojnego, typowo włoskiego faceta. I to pomogło. Tak, to pomogło, bo to było dużo uśmiechów Aha, u tych klientów, tak? okej, czyli to miało znaczenie. Rekrutowałeś, Mhm. ale teraz już się tym nie Nie, zajmujesz. teraz się nie Dlaczego? zajmuję. Nie podobała Ci się praca taka z zarządzania, jeśli chodzi o zarządzanie, rekrutacja? Znaczy samo zarządzanie mnie nie interesuje. Nie potrafię może dysponować zasobem ludzkim. Nie szkoliłem się do tego. A jakbym chętniej bym prędzej wyszkolił kogoś niż zarządzał. Może dlatego ja nie lubię zarządzania, bo ja sam w handlu, z racji tego jak ja pozyskuję klientów, jak ja sprzedaję, że ja nie działam troszkę zespołem, tylko troszkę na uboczu, sam wolę takich wolnych strzelców, czyli takich każdy, Okej. masz tu laptop, A co do telefon. tej pewności siebie, Ty ją jakoś kształtowałeś, miałeś w sobie? Jakie Mhm. byś miał tu porady? Bo ona jest, Jak rozumiem, najbardziej, ważna w no. sprzedaży, Twoim zdaniem. Mogę tak? powiedzieć coś kontrowersyjnego. No. Może to być źle odebrane, ale pewność siebie też trzeba ćwiczyć. Ja też, wiesz co, no ja nie jestem drobnej budowy, raczej jestem pulchny, nie? Więc to też nie jest aż tak dobrze odbierane. Osoby otyłe mają często kompleks. Ja go nie miałem, to też trzeba przyznać, albo szybko go zwalczyłem, ale trzeba ćwiczyć przed lustrem. Najlepszy mówca polityczny, który na szczęście już nie żyje, to był Adolf Hitler, ale on całe życie ćwiczył przed lustrem. Wszystkie te jego wyniosłe wypowiedzi, to jak ćwiczył te gesty, wszystko to było ćwiczone codziennie przed lustrem po kilka razy. I tak samo jak ja miałem pierwsze telefony czy spotkania, to też ćwiczyłem przed lustrem albo ćwiczyłem z kimś, nie? Czyli na zasadzie ciężko ci powiedzieć nie wiem, do mamy, do brata pewną formułkę, którą musisz powiedzieć, czy tam coś, co musisz przedstawić, to jeśli przed mamą, bratem się nie otworzysz, czy partnerką, na zasadzie próby poprowadzenia rozmowy, no to jak wyjdziesz do klienta? No, przed nim tym bardziej się Tak. nie otworzysz. No. Tak. Więc trzeba to Trening, ćwiczyć tak. metodą Adolfa. To metodą Adolfa, tak. Metoda Adolfa się tu najbardziej sprawdza. Tak. Okej, a jak często negocjujesz? Często Ci się zdarza, że negocjujesz, czy raczej to są już takie tematy, gdzie mówisz, no 20 samochodów czy 30? No bardziej 20, dobra. Nie, negocjuję jak najbardziej. Jest negocjacja, teraz rynek jest taki, że klienci skaczą od do. Negocjuję cenowo, ale też teraz negocjacje wyglądają gwarantuję bardziej niż negocjuję. Czyli nie każdy jest w stanie zagwarantować to, co Ty gwarantujesz i dlatego jesteś wyborem wtedy? Nie każdy jest w stanie powiedzieć, że każdy zagwarantuje, nie każdy jest w stanie powiedzieć, że zagwarantuje. Okej, ale to Rozumiesz, czemu tego nie o co mi mówią? chodzi? No rozumiem. Czy po prostu Nie uściskiem chcą, dłoni. no. Nie, że nie chcą, po prostu tego nie wiedzą. Bo ja mam też taką metodę, że często tłumaczę cały proces, jak przebiega. To jest jeden z moich procesów, z form sprzedaży. Tłumaczę proces, jak przebiega i dzięki temu klient widzi łatwość tego zakupu. Że to nie jest w ogóle trudne. I to już jest pierwsza rzecz, którą uważam. Czyli to jest proste, tylko trzeba to wytłumaczyć, bo dużo osób się czegoś boi, nie wie, boi się zapytać. Trzeba zadawać, czy coś jeszcze Pan chce wiedzieć, zrobić przerwę czasami, czy tu wszystko jest ok? Tak. No i tu jest cały ten łatwy proces, ale teraz na przykład w branży motoryzacyjnej były takie wahania, to już troszkę idzie do przodu z powrotem i najważniejsze, no to po prostu, że obiecuję, że to będzie, nie? Zagwarantować, ale to oczywiście później trzeba tej obietnicy dotrzymać, nie? No bo zagwarantujesz 2 razy czy 3, nie wyjdzie ci to, no to już później nie będziesz mieć co gwarantować, więc to trzeba umieć. Ale trzeba umieć powiedzieć, że gwarantuję. Po prostu to, że ja gwarantuję, to jest często takim domknięciem sprzedaży. Okej. Czyli po prostu ktoś tego nie używa, każdy to może powiedzieć, ale tego nie używa, bo nie ma tej świadomości, że gwarantuje, że to będzie zrobione. Tak jak należy, nie? I Ty na przykład na gruncie tych negocjacji
skoro masz jakieś marże, to nie możesz zaniżyć ceny nie wiadomo jak. No nie da się. Możesz dodać jakiś serwis, możesz dodać coś Tak, ale dodatkowego nie do czasami. końca. Nie do końca to tak wygląda. No właśnie, bo są jakieś Bardzo to- standardy, więc niezbyt Tak. możesz to zrobić. Tak? Mogę coś, wiesz, komuś dać, dołożyć, ale to też ogranicza wtedy, jak coś komuś dajesz, to gdzieś ktoś Zabrać, za to no musi tak, zapłacić, tak, tak? tak. Czyli też momentami spada ci ta marża. Więc to też nie jest tak. Wiadomo, działa się na pewnych tam procentach marżach, też się to wszystko wylicza przy takich dużych strategicznych firmach, to się troszkę inaczej wylicza. I dobrze Troszkę się opłaca. zarabia sprzedając takie floty? Kiedyś lepiej. A co to, jakie to są kwoty mniej więcej? Czy to jest, życie handlowca też nie jest takie duże, takie proste, łatwe, bo to czasami jest taka sinusoida. W jednym miesiącu robisz dużo, później jest spadek, dużo, spadek, nie? Albo czasami, nie spotkałem się z handlowcem, który by miał cały czas tak, nie? U góry. No, raczej już się spotkałem, że jest cały czas na dole, bo No tak, to zależy to jest dużo. leniwy, tak? Tak. Ale nie spotkałem się z handlowcem nigdy, który by miał cały czas u góry super wyniki. Takie rewelacyjne, że ile by to nie przytulił, ale no powiedzmy handlując tak, że wydaje się jakąś tam pewną liczbę, no nie jakąś gigantyczną aut, to są zarobki, nie wiem, ja prowadzę działalność na kontrakcie B2B troszkę inaczej, od 7 do 15 to jest takie, że można zarobić bez problemu. No to nie jest niezłe zarobki, to nie jest źle. Można, ale też trzeba się postarać na ten. Na No te tak. 15 już trzeba się bardzo postarać. Trzeba tak? pracować, nie? Tak, na te 15 już się trzeba A postarać. najwięcej ile zarobiłeś na sprzedaży? Nie tutaj, tylko ogólnie w życiu. Znaczy, Taki miesiąc najlepszy. Miesiąc. Taki stricte z samej sprzedaży, nic po boku, to było takie 30 chyba 2 netto. Okej. No to dobry zarobek. No, ale wiesz co, ja mam ten problem, nie? Szewc bez butów chodzi. Jak mam dużo, to dużo wydaję. I to Tak? czym więcej mam pieniędzy, tym większą I na mam co potrzebę. wydajesz? A na wszystko. Ja lubię dobrze zjeść. No ale na jedzenie ile przejesz? 3 koła No, miesięcznie. Nie no różnie, no wiesz, to są różne wydatki, no. Czasami trzeba jakieś spełnić swoje jakieś małe marzenie i tak dalej, nie? Okej, rozumiem. No dobrze. A najtrudniejsza sprzedaż lub negocjacje? Jaka Ci się zdarzyła, że był najtrudniejszy klient? Ale wiadomo, no trafia się też na idiotów w tej pracy. To może nie tak historia, że ktoś był, chociaż możesz opowiedzieć o jakimś idiocie, chętnie posłucham, ale bardziej chodziło mi o trudną negocjację, którą dopiąłeś. Trudną sprzedaż. Co, no miałem takie, raczej już czasami, dla mnie najtrudniejsze, ostatnio się z tym spotykałem, że przejęłem po kimś coś. Czy ktoś odszedł i zostało rozdzielone, z racji tego, że ja pilnowałem te tematy, to też je dostałem. Ale to tak pilnowałem, wiesz, nie pilnujesz swojego jak swojego, czyli na zasadzie tak. ale ja nic tam tym osobom nie gwarantowałem, nic nie dopinałem, tym miała się zajmować dana osoba, a nie ja. I później dostajesz to i ktoś ma miał bałagan w papierach, bałagan w systemie i bałagan u klienta, który nic nie wiedział. No i problemem jest to, że ten klient chce teraz, a ty nie masz teraz i wiesz, że nie chcesz mieć teraz. No i wtedy miałem tak, że pismo do tych korporacji, najpierw do przełożony, później ktoś wyżej, później jakieś tam te korporacje, centrale i tak dalej, ale docelowo nawet mam tak, że u jednego klienta poszło po bandzie, że on tam a i tak odbiera samochód, a jeden to nawet z tych złych, takich ciężkich, co też te pisma, to nawet wystawił mi pozytywną opinię na Google'ach. A pozwalicie do sądu kiedyś? Nie. Nigdy. No ale za co mają mnie pozwać? No nie wiem, bo czasami są tak różni klienci, nie? Znaczy, no spotkałem się z jakąś tam opinią, że na bazie emocji, że pozwie pana do sądu, no ale to też nie jest tak jak ten. No, każdy. Ja na przykład sprzedaję zgodnie z sumieniem, więc działa na to. Ja nie mógłbym sprzedawać. Czy z sumieniem to możesz sprzedawać i nie sprzedawać? Przede wszystkim zgodnie z prawem. Jeśli sprzedajesz, tak. to nikt cię nie może pozwać. Tak. A to, czy to jest zgodnie z sumieniem, to jest twoja no sprawa. to sprzedaję najpierw zgodnie z prawem, bo wszystko co robię zgodnie z prawem, a później sprzedaję zgodnie z sumieniem. Nie byłbym w stanie sprzedawać garków na dzień dzisiejszy, w ogóle by u mnie nie przeszło, czy jakichś takich typu innych podobnych rzeczy, a na przykład też nie jestem w stanie sprzedawać rzeczy, w których nie wierzę. Które sam nie wiem, że mają duże ale, albo nie jestem ich pewny.
nie mógłbym na dzień dzisiejszy iść sprzedawać fotowoltaiki, bo sam nie jestem pewny, czy to jest aż takie super. Albo nie mógłbym sprzedać samochodu elektrycznego. Nigdy nie sprzedałem samochodu elektrycznego, nigdy go nie wydałem. Może dlatego, że sam w go nie wierzę. Nie jeździłeś, Tak. nie wiesz. Znaczy, jeździć wiem, jeździłem. Ale to, co jest cała otoczka wokół, czyli też te zakazy z samochodów spalinowych, które mają przejść, i to, że mówi się, że te samochody elektryczne są że nie powodują emisji, no to też w to do końca nie wierzę. A co ty myślisz o tych samochodach elektrycznych? No i ja, moje zawodowe zdanie, które powinien mieć, bardzo kłóci się z moim prywatnym, bo ja osobiście uważam, że osoby, które popierają, że mają być samochody elektryczne, bezemisyjne, to są osoby, które też bardzo dbają o prawa człowieka. To jest jedna z tych kwestii. Do wydobycia potrzebnych do stworzenia baterii, materiałów i metali wykorzystuje się dzieci w afrykańskich wioskach, które kopią głęboko i na to już wtedy nie patrzy się, bo samochód jest ekologiczny, jest bardzo... Absurd, Tak, bardzo wielki absurd. Po drugie, te metale przy wydobyciu też powodują zanieczyszczenie, emisje. Przy utylizacji taka bateria elektryczna też powoduje emisję. Jaką emisję powoduje gigantyczną przy spaleniu, to też o tym się nie mówi, a to jest bardzo dużo. A po drugie, jak nawet ten samochód elektryczny jest, to żeby go naładować, to też trzeba skądś ten prąd wziąć i często on i tak jest z węgla. Więc po prostu w to nie wierzę. Czyli co, uważasz, że w ogóle te samochody elektryczne to jest taka ściema trochę na siłę? Znaczy to jest z góry, z Unii. Kto tym kieruje, jakie ma w tym celu No właśnie dlaczego korzyści. tak? Nie To wiem. jest wyeliminowanie lobby ropy naftowej? Nie wiem. Bo to jest Myślę, kilka. że ktoś musi mieć dobry Kilka. dostęp do jakichś materiałów i chcieć je na siłę opchnąć. Albo to jest kwestia też powiedzmy, że za tą elektryką i za tym Fit for 55, bo to jest całość. Nie idzie tylko elektryka, ale też już tu wchodzimy w kwestie polityczne. Nie wiem, czy możemy poruszyć ten temat, ale to jest też kwestia zakazu mięsa, nie wyjeżdżania z miasta i tak dalej. Dla mnie ewidentnie pachnie to lekkim niewolnictwem wszystko. Tak? Tak, Czyli tego ja się mam, ty nie dopatrujesz? masz, tak. To jest taka trochę, komuna 2.0, nie? Czyli wszyscy nic nie mają, a ci u góry mają. Aha, w taki Ja tak to sposób. widzę. Czyli do I tego tak się też, by się to najłatwiej się tak ludzi, kontroluje, manipuluje. No nie wierzę w czystość tych samochodów elektrycznych. Czyli co, uważasz, że w ogóle nakręcenie tej całej propagandy ekologicznej to w jakimś tam procencie może być prawda, ale w większości to raczej jest po prostu nakręcanie spirali marketingowej, trochę takim właśnie przejściom, ustawom, innym takim rzeczom? Mogę ja Cię o coś zapytać? No. Wiesz, ile emisji tych zanieczyszczeń powoduje w całej świecie Unia Europejska? No, w liczbach nie wiem. 7%. W procentach. 7%. Na cały świat? Na cały tak? świat. Okej. No to czy nawet jak zmienimy z 7 do 1, To niewiele się zmieni. Właściwie, no tak. 7%. A reszta świata? no przecież skądś te rzeczy trzeba brać. Skądś trzeba brać leki, skądś trzeba brać materiały na budowę. No tak. No przecież cała infrastruktura na całym świecie skądś musi żyć, tak? Przecież nie. Dla mnie to jest wszystko taki temat troszkę bardziej inny. Nie wierzę w to, że to jest wszystko pod postacią dobrego, czystego środowiska, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Aha, okej. No. No myślę, że też tak myślę raczej i to jest, nikogo chyba to zdanie nie dziwi. Nie powiedziałeś, w jakiej firmie pracujesz, bo chciałeś to zachować w tajemnicy, dlatego my też nie wiemy, ale wierzysz w tą markę. Tak. Rozumiem, Po- że wierzysz. po- ale powiem Ci ciekawostkę, bo z początku jak przyszedłem, ten przełożony, który już jest, już nie pracuje. W tej innej firmie, do której przyszedłem, też już nie pracuje, bo to... To nie był dobry przełożony No nie chyba. był, bo tam się chyba na jakimś mobbingu skończyło w tej drugiej firmie. Tak? Tak, ale kwestia jest taka, że No. całkowicie swoją osobą mnie zniechęciła. Dopóki To nie... była kobieta czy mężczyzna? Kobieta. 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 Ale całkowicie w ogóle jako już
tak na szybko, jako kobieta bez tych cech kobiecych, czyli bez tych emocji, jakiegoś tam, wiesz, dobroci, empatii. Okej. Całkowicie. Odwrotność. Całkowita. Więc całkowicie mnie zniechęciła, też miałem odchodzić, ale ona odeszła, więc zostałem. Kto ją tam zatrudnił? Czemu w ogóle? Wiesz co, ludzie mają dwie twarze. Aha, Ona bardzo rozumiem. dobre wrażenie robiła w takie na pierwszych spotkaniach, czy na spotkaniach z centralą. Czyli trzeba uważać, weryfikować. To jest dla mnie rada jako dla pracodawcy, wiesz, Tak. żebym gdzieś tam zwracał na takie No, rzeczy uwagę. świetnie grała, świetnie ten. I ja ją sam złapałem 2 razy na kłamstwie w żywe oczy i uparcie nadal swoje wie. Aha. No, ale to już, to, wiesz, to jest nie kłamstwo takie, że coś tam, tylko no już, wiesz, Takie bezczelne. no takie wiesz, bezczelne, no. Więc to jest troszkę I inaczej. tak zaczynałeś i ona cię zniechęciła, ale ją później zwolnili, tak? Znaczy nie wiem, czy ją zwolnili, nie wiem, czy Po się prostu jej sama tam nie zwolniła. było, Nie ma okej? jej, tak, I ty po prostu w tej firmie się zakorzeniłeś i ci się spodobało, tak? Tak, tak. I znaczy spodobało mi się, bo mimo tego, że ta elektryka jest, bo gdzieś tam jest, to jeszcze zostaje jakaś pewna normalność. Ale powiem Ci też trafiłem, mimo że ja jestem, tak jak mówiłem, troszkę takim wolnym strzelcem, to jednak zespół jest bardzo fajny, dużo się idzie dogadać, nauczyć, a wiesz, też jak się zaczęło korzystać z tych wszystkich produktów, to samemu się uwierzyło, że to jest super. I uważam, że trzeba wierzyć w to, co się sprzedaje. Mhm. Okej. A uważasz się za eksperta sprzedaży? Nie ma takiego określenia ekspert. No. Znaczy jest, Ale na przykład ja wiem, słyszałem... że idzie się na przykład do firmy telekomunikacyjnej, jest ekspert do spraw sprzedaży. No, ale Albo jest na przykład, młodszy są doradca tacy na przykład No. mentorzy biznesu, Mentorzy mentorzy Czuwasz się albo za na przykład eksperta? właśnie eksperci sprzedaży. Uważam, że robię dobrze to, co robię. Okej, Czyli, okej. że to A co potrafię. sądzisz o osobach, które same o sobie mówią mentor No, jeśli tak uważam. albo ekspert? No, dla mnie, jeśli nazwałbym się ekspertem czy mentorem, to trzeba mieć na to jakieś portfolio, nie? Mi się wydaje, że ktoś cię może tak nazwać. No, Samemu raczej ciężko tak. się tak nazwać, nie? No, A jaka ciężko. jedna cecha wyróżnia dobrego handlowca? Charyzmatyczność. Charyzmatyczność. no. I co to jest charyzma dla ciebie? No to jest takie, wiesz, energiczność, nie? Taka Tak? troszkę bo to wyróżnia. Uważam, że to jest, że u dobrych handlowców to wyróżnia. Że taka charyzma... Że lubi się ich. Tak, Dobrze się czuje w ich No, towarzystwie tak. po prostu. no, że to dobrze działa. To ja tak uważam. No jest kilka. Uważam, że ja na przykład często robię tak, że jest produkt, powinien bronić sam siebie, firma powinna bronić siebie i handlowiec powinien bronić siebie. Jeśli to wszystko jest razem super, czyli jest dobry produkt, dobra firma i dobry handlowiec, to nie powinno być żadnych problemów w sprzedaży. A można sprzedać wszystko każdemu? Nie. Czemu tak uważasz? No ale nie chciałeś kupić długopisu za 100. No dobra, a w takich warunkach mniej abstrakcyjnych? Nie, no to wiesz, no tak naprawdę, no przecież nie da się sprzedać wszystkiego każdemu, bo nikt w żadnej branży nie ma 100% skuteczności. Z tego względu, że po drugiej stronie też jest osoba, która myśli, tak? To nie jest tak, że ja przedstawiam jakąś ofertę robotowi, czy przedstawiam, nie wiem, nie wiem, czy przy Manewry, zwierzęciu, czy no. cokolwiek inaczej. No ale są osoby, które mają różne emocje, różne myśli, różne potrzeby. Nie zawsze strzelimy w potrzeby klienta. Okej, ale jest w sprzedaży pewna doza manipulacji, No tak. tak? Jedni manipulują mniej, drudzy bardziej. Tak. Co sądzisz o tym? Jesteś zwolennikiem tego? Znaczy, to też zależy, na jakiej zasadzie działa ta manipulacja. Bo jeśli manipulacja ma być na zasadzie, że ja pokazuję, że jestem otwarty, to przecież to nie jest zła manipulacja. Tylko nazywa się manipulacją, tak? Czy jak komuś doradzam, że się nad kimś nachylę, to też nie jest nic złego. Jeśli to jest manipulacja, że ja mówię, że tak wiesz, już tak pokrętnie, bardzo nieuczciwie, bądź niezgodnie z prawem, bądź sumieniem, no to już troszkę, no to To jest zła złe. manipulacja. Tak. A najlepsze techniki sprzedaży, jakie stosujesz? Ja uważam, że najlepszą techniką jest, tak jak mówiłem, Bycie wytłumaczenie naturalnym? procesu, bycie naturalnym i gwarancja słowa. A co do działalności gospodarczej w Polsce, warto prowadzić czy nie?
Sam zastanawiam się nad zamknięciem, bądź może przejściem w spółkę. Uważam, że nie. Tak? No, w nas też wchodzi nowy ZUS, no przecież to oprocentowanie. To ja Ci mogę powiedzieć, że jednoosobówki się na pewno nie opłaca, spółkę się trochę mniej nie opłaca. Tak, no. No i wiadomo, można poza kamerą Wiesz co, no, porozmawiać, no co się opłaca. ja wiem, no mam tego świadomość, no tam na tych różnych rzeczach, że w tych różnych, może nie rzeczach, w tych różnych tematach bardzo się interesuję, bo jak prowadzę działalność, to też powinien troszkę o niej wiedzieć. No są różne formy też opodatkowania i tak dalej, więc też mam na przykład... Nie wiem, czy są jakieś dobre. No nie, każdy podatek jest zły, tak? Znaczy, jeśli byśmy mieli podatek na poziomie 8-10%, to on nie byłby No. zły, ale jak my mamy podatki 70%, No, gdzie tak. płacimy je wszystko od wszystkiego, od każdego zarobku, właściwie niewiele ludziom może zostawać. Trzeba... No, jedynym uczciwym podatkiem jest dziesięcina. No to 10%. No tak. I tak było przez tysiące lat i co cesarskie cesarzowi i tyle, tak? No tak, ale później zaczął się dodruk pieniądza, Tak. no i wiadomo jak to się rozmyło i mamy taką inflację jaką mamy. A powiedz mi, sprzedaż, jest jakaś taka sprzedaż, która Cię taki typ sprzedaży wyjątkowo? Bo Tobie też ludzie przecież chcą coś sprzedać czasami. Takie tak? na siłę, no. To nie jest to, że Ty jesteś handlowcem i teraz Cię wszystkie handlowcy O Jezu. omijają, tylko oni też Ci chcą coś jest sprzedać, jedna, prawda? taka typowo korporacyjna. Sam tak nie sprzedaję, może dlatego, że działam w regionie Śląska, więc tu jest naprawdę, to nie ma aż tak tej korporacyjnej gadki, to jest straszne. Ale zdarzyło mi się samemu iść na takie spotkania, czasami trzeba, ale nie lubię takiej sprzedaży. I nie Czyli lubię, jak czym ktoś ona mnie się tak sprzedaje. charakteryzuje? To jest takie formalne, tak? To jest na zasadzie widelec równiutko, wszyscy siedzimy prosto. Panie Bartoszu, proszę opowiedzieć u Państwa. Nie, to jest, wiesz, takie sztywne, nie? Ale co to było? To była firma, której jakby chciałeś samochody też sprzedawałeś? Tak, no też, no zdarzają się takie, no są też spółki Skarbu Państwa, to też jest bardzo korporacyjne. Troszkę inaczej do tego podchodzisz, jak masz z tyłu świadomość, że to jest spółka Skarbu Państwa. I czemu spółka Skarbu Państwa miałaby się charakteryzować taką sztywnością? Przecież tam też ludzie pracują. No i... tak, ludzie pracują, ale mają jednak kontrolę. Są tam, nie wiem, Naczelna Izba Kontroli chyba. No jest, no. No i jednak, wiesz co, Bardziej bym powiedział, że to urzędnicza praca taka troszkę. tak, i no, wiesz co, spotkałem się z tym, że w jednej firmie też musiał być właśnie spółce, to są też przetargi, to też nie wygląda tak, że ja przychodzę do nich tak na luzie i cześć, ja jestem Bartek, pogadajmy, może to wypijemy na tej zasadzie, że tak wiesz, śmiesznie, że tak na luzie, tylko to już jest cała forma przetargu, procedura przetargu, tego się nie da zrobić tak, wiesz, od kopa, albo trzeba mieć lepsze znajomości. Ale zdarzyło się, że w jednej spółce sprawdzali zakup rolet na ta Naczelna Izba Kontroli, czyli to tam sprawdza. Czyli po ile zostały kupione ceny rolet i ile rolety kosztują na rynku, takie same, nie? Okej. Czyli bardzo wnikliwie. Tak. A jak zaczynasz swój dzień? Jak wygląda dzień Bartosza, To handlowca? w pracy? Tak na co dzień, no bo wiadomo, że w ciągu dnia No. pracujesz. Tak. Znaczy ja w ogóle uważam, że dobry handlowiec to powinien zacząć od założenia koszuli, jeśli pracujemy z ludźmi, nie? To jest takie, jak jesteś handlowcem, nie? No bo to jednak musisz się też wyglądać na zasadzie wzbudzać zaufanie tym, nie? Ale też uważam, że jeden szef, i to bardzo dobry szef, mnie tego nauczył, że jak zakładasz koszulę, to zmieniasz swoje nastawienie do pracy. I u mnie się to przyjęło. Więc to ja tak zaczynam. Jesteś sztywniejszy trochę. Ale lepiej myślisz. No tak. To wiesz, bardziej się skupiasz. To tak na jak co- praca w piżamie leżąc, No. a praca na biurku, znaczy przy biurku, w tym samym domu, ładnie ubranym, Też w zadbaniu o siebie. Ja wiem to po pracy zdalnej, Tak. gdzie pół życia zdalnie pracuję, więc Nie, to ma ogromne nie. znaczenie. Co zjesz, jak zjesz, wszystko. Bardzo, więc Tak jak uśmiech przez telefon, prawda? Jak to tak, mówią. tak, ale wiesz, przez telefon się najlepiej sprzedaje. Ja No lubię jak- przez maile najbardziej sprzedawać. To jest moja ulubiona forma. Kilka maili i Dobrze jest sprzedane, spokój. tak. Dla introwertyków to jest Tak, coś idealnego. Tak. No ale tu masz, bo wiesz, często jest tak, że przez maila masz to potwierdzenie mailowe, nie? No też. A jeszcze fajnie się sprzedaje przez telefon, bo nie do końca masz
jak potwierdzić to, co No rozmawiamy. chyba, że nagrywasz rozmowę. No tak, ale to wiesz, to nie o to chodzi, nie? No ale nagrywasz w celach szkoleniowych, żeby Tak. poprawiać jakość swoich usług. Tak, tak. Tak samo jak montaż GPS wśród samochodów dla firm, żeby zmniejszyć spalanie w samochodach. Na pewno, ale z drugiej strony, popatrz, ktoś bierze leasing i spierdala z tym autem z kraju. No przynajmniej tak, wiadomo, tak. gdzie on tym autem Tak, jest. no, nie? ale to nie, no to mówimy raczej o tym, że dużo pracodawców wrzuca ten GPS. Czasami się... A że znaczy, pracodawcy to nie handlowcom jest- wrzucają, Tak, to nawet nie jest GPS, to jest telematyka. To się tak a ma funkcję nagrywania? w środku nie. Nie ma. Nie, to ma na zasadzie sprawdzić, z jaką prędkością jeździmy, lokalizację. Czy są jakieś stłuczki, takie Tak, rzeczy też? i na zasadzie też, że jak widzimy, że na przykład ktoś i sprawdzanie też tam jest spalania. Ale to zostało to stworzone w celu, wiadomo, bo tam też jest GPS, ale to jest szersze słowo niż GPS. No tak, nie? na pewno. No. Komuś się mówi telematyka, żeś wkładał urządzenie do auta śledzące, to już jest GPS, że ktoś będzie monitorował. Tak, też ma to uważam, że do tego też ma to służyć, ale też może mieć swoje pozytywne strony. No tak, a z tym nagrywaniem to żartowałem. No. Oczywiście jakby była jedna osoba, to można, a pojawiają się dwie i już nie można. Już jest Tak. przestępstwo, widzisz. Także Tak. nie polecamy takich praktyk. Ale wiesz co, chciałbym Cię jeszcze zapytać, czy Ty w ogóle lubisz swoją pracę? Wiesz co lubię? Ja uważam, że są dwie rzeczy, które w życiu dobrze robię, więc albo mam robić jedno, albo drugie na zasadzie zawodu. Co lubię, I jakie to są rzeczy? lubię sprzedawać, czy doradzać, w ogóle pracować z ludźmi, taki ten handel. A gdybym nie był handlowcem, pewnie bym był kucharzem. Kucharzem? Tak. Uważam, że to jest mój zawód, który powinien mieć taki manualny. Jeden, A na tak? przykład degustatorem potraw? Nie. Nie? Nie, no, lubię dobrze pojeść, ale... Degustatorem nie. To jest takie Bardziej OM. kucharz, No, tak? No tak mi się tylko kojarzy. Popatrz, no. degustator je za darmo. No tak, ale to wiesz. No i tyle w sumie. Ale wiesz co, jaka jest przyjemność, żeby zjesz za darmo, super, tak? Ale ja widzę tą przyjemności, jak coś sam przełoży na talerz, że to dobrze No nie, no smakuje. pewnie. Zwłaszcza dla kogoś ugotować, Tak, prawda? No nie, no jasne. No. Polecasz jakieś książki? Wiesz co, teraz Kim się inspirujesz? nie czytam książek sprzedażowych, teraz czytam regulacje seksualne, a to jest no, może inaczej, bo to jest z polskiego, nie pamiętam tej nazwy, tytułu, pamiętam tytuł angielski, to jest and Culture, książka o jak powiedzmy życie powiedzmy to Aktualne? tak wpływa na społeczeństwa i tam ten właśnie Joseph Orwell, on opisuje 8000 lat wstecz, jak upadały wszystkie cywilizacje, dlaczego my też upadniemy. Raczej w tych tematach to już Czemu my upadniemy? No, ze względu na... No, to już są... Na powszechne promowanie. Tak, tak. Czemu? Jak najbardziej. No to jest kilka czynników. To możesz powiedzieć, bo to jest ciekawe. Znaczy, wiesz co, uważam, że w internecie są lepsi eksperci No niż dobra, ale ty nie jesteś tu No. ekspertem od tego, Ale tylko wiesz, możesz no- powiedzieć. Znaczy, no, tak naprawdę teraz dostęp do tego w internecie jest taki, że jeśli ktoś się interesuje psychologią, no to wie, jaki wpływ na przykład pornografia ma na mężczyznę, tak? To już nie jest mężczyzna, nie? Że to troszkę oddziałuje troszkę inaczej. To co masz na myśli, że go skobieca to? Tak, tak, jak najbardziej. No, mężczyźni się robią łagodni. Ale chodzi ci pod wpływem samego oglądania czy masturbacji? Oba, ja to patrzę raczej jako dwie rzeczy to widzę. Na zasadzie, że jeśli zaspokojamy się nie w normalny sposób, no to hormony się wybudzają, tak? I my się do tego uzależniamy. Badań teraz na tego typu jest prawda. tak, Tak. jest wielka. O właśnie, a teraz też czytam, już odchodząc do tego tematu, książki myśliwskie, bo staż myśliwski robię. Co robisz? Staż myśliwski. I co, będziesz strzelał do kaczek? Nie będę strzelał do kaczek.
bo nie ma kaczek w regionie. Nie, to wiesz, mogę ci Ale nie, no staż myśliwski to znaczy będziesz myśliwym. Tak, ale na tym się nie zarabia, do tego się dokłada. Aha. To nie jest tak, że się tylko szczela, a jak chciałbyś na ten temat posłuchać, to ja należę do, jak wiesz, jestem stażystą w danym kole, mogę ci zaprosić, zapytać jakiegoś myśliwego, czy nie chciałbyś przyjść na rozmowę, to możemy tak zrobić. No tak, no możemy Ale to tak nie- zrobić. ale Ale po- czemu się po- zdecydowałeś być myśliwym? A wiesz co, właśnie przez, no przede wszystkim do tego, że jak już coś upolujesz, tak, no to masz zdrowy dostęp do produktów, tak, co najwyższej jakości produktów, bo nie są bez chemii, tak. Druga kwestia, że masz kontakt z naturą. Wiesz, jak ja pracuję przy laptopie, przy komputerze, cały czas jest to wszystko wokół mnie, to pójście nawet na spacer do lasu na grzyby, to też cię po prostu, wiesz, lepiej pracujesz. Oddziałuje na ciebie. No. Lepiej oddziałuje, a drugie uważam, że każdy powinien mieć jakieś hobby, jakieś zajęcie. Masz jakiś cel w życiu. Czyli chodzisz ze strzelbą, Ale nie chodzę ze Piw, szpermą, bo ja nie mam pozwolenia, ja robię staż. ale będziesz miał. Tak, ale nie robię piw-paw, bo to tak nie wygląda. To nie wygląda, że przychodzisz, pierwszy lepszy dostaje broń. Naprawdę tak, jakbyś chciał o ten temat posłuchać, to mogę... No dobra, ale ci jakbyś powiedzieć w tak. skrócie powiedział, czyli tak, przebieramy cię teraz w czapkę myśliwską. Wiem, bo mój pradziadek był myśliwym, więc wiem, jak byś wyglądał, mniej więcej. I tutaj masz ten strój taki. Ja nie mam jeszcze tego. Ale będziesz miał No. taki strój myśliwski. I co, wybierasz się na grzyby, żeby się uspokoić? No nie no, wiesz co, no to tak naprawdę jest... Po dokonanie lesie, zwierzę. tak, no bo Tak. rozumiem, że jest jakaś leśniczówka i w tej leśniczówce siedzą ci leśniczy i oni opiekują się lasem. Znaczy leśniczy, a myśliwy to są dwie Aha, inne kwestie, okej, no. dobra, pomyliłem. No. Czyli ten myśliwy, no to co? Czy myśliwy, no to są osoby, które działają w danych okręgach zazwyczaj, jak się są wpisane w danym kole łowieckim i oni zajmują się całą no, wszystkim naokoło, czyli dokarmianie zwierzyny, Okej. pilnowanie, żeby na przykład bo to nie jest tak, że strzelasz do pierwszej lepszej zwierzyny. Czyli na przykład są tak, że musisz upolować zwierzynę, która zagraża stadu innemu, nie? Albo swojemu stadu, nie wiem. Na No tej okej, zasadzie. okej. Więc to jest pilnowanie całej tej leśnej przyrody. No to dobrze, to No, fajnie. to nie Bartek, jest na zainteresowałeś mnie, także piszcie w Dokarmianie komentarzu, zwierząt. czy chcielibyście zobaczyć taką rozmowę z myśliwym. Tak, coś Przede mogę wszystkim, polecić tak? jak najbardziej. No. Myśliwy, tak? Nie, No. nie leśniczy. Myśliwym. No. Myśliwy. Nie ze mną, bo ja robię staż. Ja dopiero raczkuję. Ale w nie? końcu przyjdzie dzień, w którym No. ty, Bartek, też założysz tą kopertową, Tak. beżowo-zieloną taką tak. czapeczkę. Tak, mam nadzieję, że przyjdzie, bo trzeba zdać staż, to nie jest takie proste. A ile to trwa? Znaczy, sam staż trwa około roku, nie? No to sporo. Później jest To taka egzamin. szkółka, można powiedzieć. Tak, no. Dobra, chciałem cię zapytać, co tam robicie, ale... No i na przykład, nie wiem, budujemy paśnik. Aha. To są fajne, przydatne umiejętności, które dzisiaj Tak. rzadko się zdobywa. Jak najbardziej, no. Więc to Musisz jest się fajne nauczyć hobby. o każdej zwierzynie, jak odróżniać lochę od dzika, no to jest, wiesz, No, dziki są niebezpieczne. tak. Ja sam te- nieraz jak jadę samochodem, widzę stado dzików, to naprawdę jakby się wwaliły w auto, to... Tak naprawdę ludzie myślą, że te dziki w mieście też się skądś biorą, tak? No. One się biorą dlatego, że brakuje pożywienia w lasach, a nie dlatego, że jakby miały wszystko w lesie, to by siedziały w lesie. Ale to czemu brakuje tego No bo jest za pożywienia? dużo zwierzyny. Też Okej. na przykład, nie w danym regionie, bo to też trzeba, każdy region się różni czymś innym, to nie jest takie proste. Ja nie chciałbym się aż tak wypowiadać, bo ja raczkuję. To trzeba takiego porządnego myśliwego na takiej. Dobra, takie to osoby. polecisz takiego. W takim razie No. dzięki, Bartek, za Dzięki rozmowę. bardzo. Żegnamy się z wami. Dziękuję Cześć. wszystkim, cześć.